Może wyjaśnię moje stanowisko na samym początku. Błękitów i koronek nigdy nie jest za dużo, nawet gdy ozdabiamy nimi starą skrzynkę na warzywa. Kilka zdjęć, bo jak to u mnie zazwyczaj bywa, skrzynka z jednej strony wygląda tak, a z drugiej trochę inaczej. Mnie się nie nudzi, wy macie wybór, więc wszyscy jesteśmy na plusie. Zwykła skrzynka i ona w sklepie Inspirello często występuje nawet w 3 wymiarach, plus podkładki. Można wybrać całkiem proste albo tak jak ja wersję elegancką. Biała farba akrylowa i wszystko przynajmniej jeden raz lecę na biało. Jakość drewna na skrzynce jest po prostu skrzynkowa, więc po pomalowaniu naprawdę dokładnie całą szlifuję. W środku, na zewnątrz, między szczebelkami tutaj naprawdę nie ma miękkiej gry. Papier ryżowy. Wybrałam małe kwiatuszki, ale w tym projekcie jeden duży bukiet na tabliczce też by świetnie wyglądał. Sposoby wydzierania albo wycinania wzoru na tabliczkę bywają u mnie różne. Tym razem troszkę obszlifowałam, a troszkę przycięłam. No i przyklejam. Jak zwykle klejem do deku. Smaruję powierzchnię, przykładam papier ryżowy i wszystko klejem zasmarowuję od góry. Zostawiam do wyschnięcia. Oprócz papieru ryżowego przyda się także serwetka w kratkę. Kilka przymiarek i wychodzi mi, że najładniej będzie, gdy przykleję ją po skosie. Rozwarstwiam i oczywiście, jak zwykle, przyklejam tylko jedną górną część serwetki. Tym razem klejem smaruję wyłącznie od góry. Często o to pytacie, albo raczej się upewniacie. Tak, kładę serwetkę na powierzchnię i ta powierzchnia nie jest posmarowana klejem. Klejem smaruję serwetkę tylko od góry. On przemaka przez serwetkę i w ten sposób ona się przykleja do powierzchni. Przeglądnęłam wszystkie moje szablony i te dwa pasują mi najbardziej. Psikam je klejem tymczasowym, bo dzięki temu będą mi się świetnie trzymały powierzchni i farba nie podcieknie mi pod szablon. Psikam, suszę, a następnie sprawdzam, czy mogę już ich używać. Jeżeli szablon dobrze trzyma się ręki, ale jej nie brudzi, czyli jest ok i możemy go przełożyć do powierzchni. Okrągły pędzelek do szablonów, po prostu stukam o powierzchnię. Jeżeli chcemy używać szablonu do farb, to obowiązuje jedna prosta zasada. Czym cieńszy szablon, tym wzór odbije nam się ładniej i dokładniej. Oczywiście, jeżeli mamy taką fantazję, to możemy odbijać farbą nawet gruby szablon 3D i to też może fajnie wyglądać, ale grubego szablonu nigdy tak dokładnie i ładnie nie odbijemy jak taki z cieniutkiego plastiku. Z jednej strony górą i dołem poszła koronka, ale z drugiej strony naprawdę nie wyobrażam sobie, nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby mogło nie być kropek. I jak wiecie, kropeczki bardzo często robię ręcznie, albo pędzelkiem, albo wykołaczką, ale czasami piszecie, że od ręki wychodzą Wam tak sobie, więc mamy fajny szablon, naprawdę fajny, zresztą sami widzicie. I jeżeli też lubicie kropki, to po prostu Wam polecam. A na rogach zadrapania najpierw biała farba, potem świeczka, potem szara farba, a na końcu jak to wszystko wyschnie, można zdrapać papierem ściernym. Prawie gotowe. To najwyższy czas, żeby całą pracę pomalować lakierem akrylowym matowym. Maluję podkładki oraz całe pudełko. Szara farba akrylowa, pędzelek skośny, czyli będzie cieniowanie. Zazwyczaj cieniowanie nie jest konieczne, ale dzięki niemu praca dużo ładniej wygląda. No i cieniowanie nie jest bardzo trudne, po prostu trzeba chwilę poćwiczyć. Potrzebujecie dobry pędzel, dobrą farbę akrylową oraz należy zobaczyć mój film jak cieniować, to naprawdę pomaga. Na wszelki wypadek dla chętnych film o cieniowaniu podlinkuję pod tym wideo, czyli pod filmem. Środek trzeba było wycieniować pędzelkiem, ale brzegi lecę już normalnie, tak jak widać gąbeczką. Pudełko będzie matowe, ale żeby całość wyglądała elegancko, środek podkładek będzie się błyszczał. Czyli nic nowego. Żeby w nim preparat nie ściekł pod tabliczkę, najpierw robię taką obwódkę z lakieru 3D. Ona jest gęsta i nie ścieka. Dopiero jak wyschnie, do środka tej obwódki wlewam lakier. Nic się nie rozlewa. Wystarczy jedna warstwa, a po wyschnięciu szyk i elegancja.
Jeżeli macie ochotę, no bo ja zawsze mam ochotę, to można te zawijasy troszkę poprawić konturówką. One się wtedy staną troszkę takie bardziej 3D, czyli wypukłe. No super, ja opowiadam, ale w kamerze to nic z tej wypukłości nie widać. A nie mówiłam na początku, przecież uczciwie ostrzegałam, błękitów i koronek nigdy nie jest za dużo. Zapomniałam Wam pokazać, że przykręciłam gałkę. Zwykła gałka była brązowa, pomalowałam na biało, przykręciłam, no i jest, ponieważ teraz do niej mogę przywiązać jeszcze więcej koronek i tasiemek. Jak widzicie, wszystko sklejam klejem na gorąco i trzyma mi super. Czasami piszecie w komentarzach, że klej Wam puszcza i coś odpada. U mnie nic nie odpada, wszystko się trzyma, dlatego na razie go używam. Sklejone, dowiązane i moja romantyczna skrzynka prezentuje się tak. Skrzynka wędruje do mnie do sypialni. Będę w niej trzymała moje ulubione zapachy, kremy i inne takie. No wiecie, żeby pięknie wyglądać i ślicznie pachnieć. Oczywista oczywistość. Strona z kropeczkami jest ładniejsza, prawda? Jeżeli lubicie takie klimaty, to wszystkie produkty, których używałam w filmie, znajdziecie w sklepie Inspirello. Linki do tych produktów jak zwykle pod wideo, czyli w opisie filmu. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A jeżeli ktoś chce tylko pooglądać, to zapraszam jak zwykle w niedzielę o 9 rano.